Cześć. Zamkiem, który przygotowałem na dzisiaj, jest, można powiedzieć, jedna z fajniejszych szwajcarskich konstrukcji, które można spotkać na naszym rynku. Jest to zamek firmy MNC Color Plus, bo to jest, taka jest jego nazwa. Ogólnie jeżeli chodzi o ten zamek, no jest to wkładka, no, Eurocylinder, który jest dość dobrze zabezpieczony, jeżeli chodzi o wyłamania. Możecie zwrócić uwagę tutaj w tym momencie, no i na wiercenia oczywiście, jeżeli chodzi o w tym momencie listwę antywyłamaniową, no jest to typowa, solidna, hartowana listwa, tutaj z przeduszkami, które też są hartowane, przykręcana na dość grube, już nie pamiętam chyba jaki to jest numer nawet, śruby, jeżeli chodzi o śruby imbusowe, czyli tak zwane Allen screw. Dodatkowe czpienie w tym momencie, czyli piny, które mamy tutaj, jeden musiałem niestety usunąć, gdyż chcąc to gatować, no nie jestem w stanie otworzyć tej wkładki, a zrobiłem to dzisiaj rano tylko i wyłącznie po to, żeby Wam pokazać jak wygląda gutting tej wkładki. Tak wygląda ten pin generalnie, który przytrzymuje po prostu każdą stronę. To jest tak zwane przedłużenie jeszcze, ono wchodzi tutaj dalej w korpus, w tym momencie pod Biblię, i ten pin jest jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem tutaj antywyłamaniowym, antywierceniowym, podejrzewam, również. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia antywyłamaniowe, mamy tutaj doskonale widoczne nacięcia, które w tym momencie służą do tego, że no, w momencie, kiedy ktoś próbuje wyłamać nam tą wkładkę, wkładka się odłamuje w tym miejscu, a pozostała część wkładki pozostaje nietknięta, już praktycznie można powiedzieć nie do ruszenia w sposób konwencjonalny. Jeżeli chodzi o pozostałe zabezpieczenia, pokażę Wam to później podczas guttingu. Ja sobie ten zamek wsadzę tutaj, ten eurocylinder tutaj, nasz uchwyt. Zamek, już Wam pokazuję klucz, jest zamkiem dwuelementowym. To są dwa elementy służące w tym momencie do zabezpieczenia. Pierwszy z nich to są piny. Jest to dimple lock, jest ich 6. Dość ciekawe. One są, komory tych pinów są nawiercone, co też Wam pokażę później po skosie. Miało to w jakiś tam sposób zwiększyć odporność tutaj w tym momencie na pikowanie. Prawdopodobnie to zwiększa, jeżeli ktoś nie wie, co robi w tym momencie, może to stanowić jakiś problem, aczkolwiek ja prywatnie no, nie wyczułem tutaj jakichś specjalnych trudności. Dodatkowym utrudnieniem jest tutaj, widzicie, ten wąż, ten tak zwany laser cut. Jest to ścieżka, którą poruszają się nasze slidery. Jest ich 5 w tym zamku. Też dość, muszę przyznać, fajnie zrobione, ponieważ są to temperowane slidery, podobnie zresztą jak piny. Także to Wam pokażę po prostu, jak działa po otworzeniu tego zamka. Sprawdźmy sobie ten zamek. Działa, jak widzicie, rewelacyjnie. Jest dostarczany przez producenta z 3 kluczami. Jest też to no, w wersji SKG3 w tym momencie, czyli ubezpieczyciele traktują go jako konstrukcję, która jest no, najbardziej odporna w tym momencie i najbardziej intratna dla nich, jeżeli chodzi o ubezpieczanie danego, nie wiem, obiektu, mieszkania, domu, czy tudzież innego areału, który zamykamy przy użyciu tej wkładki. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować. Napinacz, z którego będę korzystał, jest to napinacz Multipika, grubość 1,2 mm. Umiejscowię go tutaj. To jest to najlepsze miejsce w tym momencie. No, ogólnie ten otwór jest tak szeroki, że tu można pozwolić sobie na stosowanie różnego rodzaju napinaczy. Jeżeli chodzi natomiast o narzędzia główne, którymi się dzisiaj będę posiłkował, będą to 2 flagi. Jedna numer 4 od Multipika, służąca do pikowania pinów, druga 10 mniejsza do pikowania sliderów. To można powiedzieć, że najlepiej chyba tutaj pasuje. Zobaczmy też w związku z tym, jak też nasz zamek sobie tutaj poradzi dzisiaj z odpornością na pikowanie. Przechodzę pin pierwszy, nic, pin drugi, nic, pin trzeci, zdecydowanie pin trzeci chciałby z nami pogadać. Jeszcze raz sprawdzimy. Zdecydowane, wyraźne kliknięcie. 4 nic, 5 nic, 6 też nic. Wracam z powrotem do jedyneczki naszej. Jedyneczka tym razem chciałaby coś powiedzieć. Zdecydowanie fajne kliknięcie. Teraz 2
również kliknęła lekko. Przechodzimy do trójeczki, znowu jeszcze ją sprawdzę na wszelki wypadek. Ale trójeczka sprawia wrażenie dobrze ustawionej, czwóreczka nic, piąteczka też nic, szósteczka delikatne kliknięcie, wracam do jedynki, coś nam spadło i jest to pewnie dwójka, zdecydowanie dwójka. Jeszcze raz sobie tutaj przejadę przez cały stack. Czwóreczka tak, piąteczka jest ustawiona, właśnie ładnie kliknęła. Teraz mieliśmy z powrotem przejście w nasz falset i czwóreczka sprawia wrażenie chętnej do rozmowy. O, ładne kliknięcie, piąteczka jest ustawiona, szósteczka delikatnie, znowu wpadliśmy w nasz falset. Coś nam tutaj wypadło, jest to pewnie 3. O, bardzo ładne, wyraźne teraz było kliknięcie. Czwórka nic, piątka nic, szóstka delikatnie nam przesunęła znowu falset, ale słyszałem, że coś znowu spadło, jest to chyba dwójka. Zdecydowanie, trójeczka nic, czwóreczka nic, piąteczka jest ustawiona. O, i nie wiem, czy widzieliście, wpadliśmy teraz w coś takiego jak tak zwany głęboki falset. No, oznacza to po prostu zwyczajnie, że wisimy w tej chwili na sliderach, które się tutaj w środku znajdują. Slidery, tak jak wcześniej wspomniałem, są temperowane, w związku z tym na pewno będzie tutaj problematyczne otworzenie ich w pewien sposób. Z racji tego po prostu, że trzeba to robić wielokrotnie, one bardzo często spadają i no, bardzo ciężko w tym momencie jest się zorientować, który z tych gate'ów jest false gate'em, a który tak naprawdę true gate'em. Aczkolwiek jeżeli chodzi o to, no w tym wypadku, no tutaj bardzo ciężko jest wyczuć w ogóle te false gate'y, które tu są. I w związku z tym praktycznie ustawiamy to wszystko na true gate'ach. O, czwóreczka teraz wyraża chęć. Zdecydowanie. A samo ustawienie, wygląd tych sliderów wygląda mniej więcej tak, że one wpadając w prawdziwą bramkę, czujemy bardzo albo słyszymy delikatne kliknięcie i bardzo minimalny ruch rdzenia tutaj w tym wypadku, co jest znakiem, że zostały ustawione. Trójka została ustawiona prawdopodobnie, czwóreczka delikatnie nie współpracuje, piątka wróciła, bo wypadła nam z powrotem. Wracam do jedyneczki. Tym razem chyba jedyneczka wychodzi, na to będzie bindowała. Ale może to nie być jedyneczka. Delikatnie się przesunęła, ale idziemy dalej. Dwójeczka jest ustawiona. Trójeczka też takie wrażenie sprawia. Czwóreczka nam właśnie wypadła, ale teraz już sprawia wrażenie ustawionej. Tak, zdecydowanie jeszcze sprawdzimy piąteczka jeszcze kliknęła. Nie wiem, czy to było słychać, raczej chyba nie. Wracam do jedyneczki. Zobaczmy, czy jedyneczka nam teraz będzie bindowała. No niestety nie. O, delikatne kliknięcie było. Dwójeczka jest ustawiona. Trójeczka też wygląda na ustawioną. Czwóreczka, czwóreczka teraz zdecydowanie nie współpracuje. No to jest właśnie mozolność tutaj jakby po prostu tej konstrukcji. To polega na tym po prostu na wielokrotnym sprawdzaniu tych sliderów, który z nich zwyczajnie binduje i to jest kluczem tutaj po prostu do otworzenia tych sliderów. Jedynka nie. Dwójeczka jest ustawiona, trójeczka
Trójeczka teraz nie chce współpracować, więc może przejdźmy dalej. Jeszcze sprawdzę tą trójkę raz. O, teraz było coś słychać wyraźniej. Piąteczka sprawia wrażenie ustawionej. Wracam jeszcze raz do początku. Jedynka tym razem delikatnie kliknęła. Dwójka ustawiona. Trójka też sprawia wrażenie ustawionej. O, czwóreczka zdecydowanie nie binduje w tej chwili. Sprawdźmy tą piąteczkę nieszczęsną, ale ona sprawia wrażenie też ustawionej. Więc wracam jeszcze raz do jedynki. Tym razem jedynka ładnie kliknęła. Dwójka nic. Trójeczka zdecydowanie jest ustawiona. Czwóreczka też sprawia wrażenie ustawionej. Sprawdzę jeszcze naszą piątkę. Tak. Wracam z powrotem do jedyneczki. O. No i tak, moi drodzy, właśnie metodą powrotów wielokrotnych wygląda otwarcie tej konstrukcji. Jak widzicie, no, działa to w zupełności fajnie. Ja sobie ją tutaj zablokuję do guttingu. Jeżeli chodzi o nasz gutting, tak jak powiedziałem wcześniej, wyciągnąłem tego pina, który znajduje się tutaj. On jest tutaj troszeczkę przetłoczony na środku. Zobaczycie to za chwileczkę, do czego to służy. A ja sobie pozwolę przygotować śrubokręt, bo będziemy potrzebowali w tym momencie Allen Screw otworzyć, czyli tak zwanego imbusa naszego od dołu. O! Dobra, udało się tam to zrobić. Tę śrubę możemy odłożyć tutaj, ona nie będzie teraz przydatna. I do czego zmierzam? Zwróćcie uwagę na to przetłoczenie, które się tutaj znajduje. Jest to szyna wyłamaniowa, co jest bardzo fajne. Ona idzie praktycznie aż do początku, do samego czoła w tym momencie naszego eurocylindra. Ale mamy tutaj frezy. Te frezy idealnie korespondują z tym wzmocnieniem, którym jest ten pin właśnie, o którym mówiliśmy. Służy to jeszcze dodatkowemu i zabezpieczeniu przedsiłowym po prostu wyłamaniem tej wkładki. No tutaj mamy nasze bezpieczne sprzęgiełko, nasz zabieraczek, ale sobie to odłożę tutaj na razie, bo to się nam nie przyda w tym momencie. Żeby otworzyć w tym momencie naszą konstrukcję, posłużę się oczywiście narzędziem, żeby ściągnąć circlipa z tyłu. O, bardzo ładnie ten, muszę przyznać, schodzi. To jest bardzo fajne. I będziemy potrzebowali do tego followera, którego już szukam. Mam go tutaj i klucza, który jest tutaj. Oczywiście działa to wszystko jak najbardziej poprawnie. No i postaram się to tak wyciągnąć, żeby nie wyleciały nam wszystkie możliwe gacy ze środka. Mam nadzieję, że uda się to zrobić w sposób prawidłowy. O, wyszedł nasz rdzeń. Na chwilkę odłożę sobie tutaj, to się nam w tej chwili nie przyda, w tej części guttingu odłożę sobie po prostu Biblię, za chwileczkę do niej wrócimy. Tak wygląda nasz rdzeń. Tu mamy nasze 6 pinów, tu mamy nasze 5 sliderów i tu mamy nasz sidebar z boku, który sobie pozwolę wyciągnąć. Oj, coś tam już wypadło nam. Prawdopodobnie oczywiście był to pin, który mi wyszedł pod palec, ale to nic. Sobie wyciągniemy ten sidebar najpierw. Sidebar wygląda w taki sposób, jak widzicie, jest mocno wyoblony, także tutaj w tym wypadku na pewno w tym momencie powoduje to spadki po prostu naszych tutaj sliderków. Najpierw sobie wyciągnę tutaj sprężynki z tego sidebara, żeby nie było później zagubionych sprężynek. One są tak małe, także no lepiej je po prostu wyciągnąć wcześniej, bo szukanie tego wszystkiego nie tylko w kabinie, ale gdziekolwiek może być dużym kłopotem. O, dobra, jedna poleciała, ale to nic.
Tutaj jest druga. Odłożę ją od razu tutaj na półkę. O, drugi pin wypadł, ale to też nic, zaraz do nich wrócimy. No, wszystko mi tutaj już leci w tej chwili. Dobra, tu mamy nasz slajderek numer 4. Będę je odkładał z boku. Jak widzicie, no nie wiem, czy to będzie widać, w tej chwili jest nacięty. Mniejsza bramka jest to bramka fałszywa, to, przy której w tej chwili trzymam pensetę. Prawdziwą bramką jest w tym momencie bramka ta głębsza. Ja sobie go tutaj odłożę. To będzie nasz 4. slajderek. O, oczywiście pospadały wszystkie, ale zaraz sobie z tym poradzimy. Tu jest nasz slajderek numer 4. Wrócimy nim tutaj. One są wszystkie sprężynowo ładowane, także stąd się biorą po prostu te ich wystrzały. Tu jest nasz slajderek numer 2. I tu jest nasz slajderek numer 1. Po piąteczkę zaraz sięgniemy. Jeżeli chodzi o sprężynki, to sprężynki na przykład zrobimy za chwilkę. Klucz sobie wyciągnę w tej chwili, bo on też nie będzie przydatny. Dobra, i tu mamy nasz keypin. One są w tym momencie przetłoczone, ponieważ chodzi o to, żeby nie wpadły nam w tym momencie w światło po prostu otworu głębiej do Biblii. Znaczy nie, żeby nie wypadły, one są po prostu przetłaczane, jest dodatkowa półeczka w rdzeniu, to Wam zaraz pokażę. To będzie pin numer 4. Jak go umieścimy tutaj. Pin numer 1, może uda się wyciągnąć. O, udało się. To na chwilkę odłożymy ten rdzeń, będzie łatwiej się tym posługiwać. Co ciekawe, pin numer 1, pin numer 2, to akurat jest ten w wypadku numer 1, bo zaraz numer 1, tak. Numer 2 zaraz podniosę. Pin numer 1 i pin numer 2 są pinami stalowymi, co ma utrudnić dodatkowo jeszcze wiercenie w tej konstrukcji, co jest bardzo tutaj fajnym wynalazkiem. Pin numer 3 postaram się, wypadł. Pozostała reszta tych pinów, już Wam pokażę, one są już mosiężne. Tutaj to jakby nie stanowi jakiegoś specjalnej różnicy. Dobra. To jest nasz pin numer 5. Dobra, to jego wsadzimy tutaj. Same sprężynki, nawet nie będę wyciągał tych sprężynek. Jeżeli chodzi o rdzeń, co ciekawe, prawdopodobnie w celu utrudnienia w tym momencie pikowania tych slajderów producent przesunął ten ostatni slajder, to są otwory na te slajderki, w środku są sprężynki, przesunął go dalej. Prawdopodobnie podejrzewam, że chodzi o kwestię wyczucia. A tutaj natomiast, co jest dość ciekawe, no widzicie tam w tym momencie tą półeczkę delikatną, która jest w środku. Te komory to są właśnie te komory, które idą V-kształtnie, dotyczące właśnie keypinów. To jest dość ciekawe rozwiązanie. Muszę przyznać, że nie spotkałem się jeszcze z czymś podobnym. Tutaj z przodu w tym miejscu mamy dodatkowe zabezpieczenie antywierceniowe. Prawdopodobnie można je również wyciągnąć, ale nie będę tego już robił. Co jest tutaj dość ciekawe, ponieważ w tym momencie tworzy dodatkową ramkę naokoło tego otworu. No i tyle właściwie tutaj, jeżeli chodzi o rdzeń. Jeżeli chodzi o sam sidebar, widzicie tutaj w tym momencie ten sidebar pracuje w tym wyżłobieniu. Na samych brzegach w tym momencie znajdują się sprężynki i to oczywiście trafia wszystko w korespondujący groove, który się znajduje tutaj u nas w Biblii. Już zaraz Wam to pokażę. Tutaj sobie ten sam rdzeń sobie odłożę.
Podniosę sobie po prostu te piny, które poleciały, także wybaczcie, jak zawsze brak zorganizowania. To można powiedzieć jest klasycznym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o, czy tam problemem, który występuje tutaj w kabinie. Tu mamy jeden z naszych sliderów, ten, który brakuje. To jest w tym momencie bodajże 5. Ten, który pierwszy poleciał. Pin numer 2, stalowy keypin. Umieszczam go tutaj. No i to jest nasz ostatni pin, ten pierwszy, który wypadł sobie. Oczywiście mosiężna szósteczka. Tutaj można powiedzieć, nie ma żadnych udziwnień. Ale jeżeli chodzi natomiast o naszą Biblię, no może sobie to wsadzę tutaj zdecydowanie w imadło, będzie dużo łatwiej operować. O, proszę bardzo. Tu mamy naszego stalowego typinika. To jest nasz numer 1. I sprężynka, którą mamy tutaj, bardzo fajna, stalowa. O, to chyba będę musiał zmienić pensetę jednak. O, tak będzie zdecydowanie lepiej. Dobra. Pin numer 2. Również stalowy, identyczny z poprzednim. Sprężynka również stalowa. Sobie tutaj odłożę, że nie poleciała od razu. Pin numer 3. Tym razem jest już mosiężny. Również identyczny, one się nie różnią tutaj specjalnie. I sprężyna również stalowa, tutaj bez żadnych specjalnych różnic. Pin numer 4. Proszę bardzo, mosiąc, to samo. I sprężynkę wyciągniemy. Również stal, żadnych specjalnych udziwnień. O, to z 5 wyciągnę najpierw sprężynę. Pin numer 5, mosiąc. I ostatniego jeszcze sprężynkę również wyciągnę, również stalowa, żadnych udziwnień. Tylko ten pin niestety uciekł. O, jest. Najkrótszy z nich, mosiężny również. Dobra, to jeżeli chodzi o w tym momencie nasze piny, które były w środku, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, komory w Biblii również są nacinane po skosie, także jest tutaj dość, no można powiedzieć, dość fajnym rozwiązaniem, rzadko spotykanym. Pin, który tutaj widać w środku, on jest prawdopodobnie niewyjmowalny w tym miejscu. Jest to również zabezpieczenie dodatkowe, jeszcze antywierceniowe, służące w tym momencie blokowaniu bądź deflektowaniu wiertła, które w tym momencie ktoś, kto będzie się chciał gdzieś włamać lub w nieautoryzowany sposób dostać do środka, to będzie to funkcjonowało w ten sposób. Tak jak powiedziałem wcześniej, tu widzicie pęknięcie, służy to wyłamaniu wkładki wcześniej, także pozostałe 3 piny w dalszym ciągu pracowały. Już Wam pokazuję, to sobie odłożymy tutaj z boku. I jeszcze tylko wrzucę tutaj nasze śruby i nasze circlipy. I sprężynka od Saibara, oczywiście ona jest najważniejsza. Tu jeżeli chodzi o nasze gacy, no wygląda to tak w pełni. Oczywiście za chwileczkę zobaczycie wszystko na przybliżeniu, na fotografii. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście to wszystko. Jeżeli uważacie, że materiał był dla Was wartościowy, atrakcyjny, subskrybujcie, zostawiajcie lajki, piszcie komentarze. Dzięki piękne, trzymajcie się, do następnego.